Dobrze, moi drodzy, zaczynamy nasze spotkanie. Witam wszystkich bardzo serdecznie. So what I'm saying, Roberto, I'm saying hello to everyone. Moi drodzy, mamy niesamowitą dzisiaj okazję, bym powiedział wręcz, ja jestem tym podekscytowany tą sytuacją, że dzisiaj z nami jest człowiek, który ma ogromną wiedzę, ogromne doświadczenie wieloletnie z punktu widzenia naukowego, z punktu widzenia technicznego, dotyczącego w ogóle produktów na rynku paliw, w tym oczywiście niesamowitego katalizatora organometalicznego w postaci tabletek Govi. So actually what I was, Roberto, doing right now, I was edifying you as a top expert who gonna tell us more after some month of experience. Także moi drodzy, my mamy tą niesamowitą przyjemność i radość korzystać już 4 miesiące, jeżeli dobrze pamiętam, pewnie niecałe 4 miesiące z produktów. Mamy już pewnie swoje wnioski, mamy już jakieś swoje przemyślenia, mamy swoje rezultaty, mamy swoje wątpliwości, jak to w życiu bywa. So what I'm saying, Roberto, that we have around 4-month experience with the Govi taps, with the organometallic catalyst. So we've got some people who are really happy and satisfied. We've got some people who are, let's say, during the tests, and some people who, let's say, are, not satisfied very much, not seeing the results. Okay, Roberto, so because, słuchajcie, ponieważ ja wysłałem do doktora Selai sporo materiałów takich konkretnie opisanych, kto w jakich sytuacjach, z jakimi wyzwaniami się mierzył, i ja myślę, że ja oddam jemu po prostu głos, troszeczkę też nakreślając to, że mu te materiały wysłałem. So what I said, Roberto, that I sent to you through Angel some of the description of the challenges that people are having with the product. So after edification, after clarifying all, Roberto Celaya, the stage is yours. Kochani, jak możecie, dajcie serducha Roberto w podziękowaniu, że tutaj z nami jest. So you are being given hearts for attending our call and being with us in here. The stage is yours. Well, first of all, thank you so much, Thomas, to you and your group in Poland. It is my pleasure to talk to you about all of the differences that we have had during these 4 months of time with our product, with our Govi product. Would you please do not build too long sentences because I need to make the translation. Oh, okay, sure. Okay. Let me just get started. Tak, właśnie Roberto powiedział, że jest bardzo zadowolony, jest również podekscytowany, a wręcz jest wdzięczny, mając taką sposobność, żeby tutaj ze społecznością polską, która od 4 miesięcy używa produkt, mieć stały kontakt komunikacji i dzisiaj mieć okazję bezpośrednio rozmawiać. I had the opportunity to work with organometallics 10 years ago. Czyli ja mam doświadczenie i pracuję z produktami organometalicznymi od 10 lat. At that time, I clearly remember that when I didn't believe it, first of all. Na początku nie miałem kompletnie zaufania, nie wierzyłem w te produkty. Until I knew that there were 6 Nobel Prize in chemistry supporting this technology. Do momentu, kiedy sam zidentyfikowałem, że jest łącznie 6 różnego typu, z różnych obszarów nagród Nobla, które wspierają tą technologię. So that group, they came to me and they said, these tablets works very well in fuel economy. No i słuchajcie, ludzie po prostu do mnie przyszli, eksperci, powiedzieli, że te tabletki, to rozwiązanie działa naprawdę wyjątkowo i fantastycznie, jeżeli chodzi o ekonomię zużycia różnego typu paliw. They said it works fine for gasoline, diesel and any type of gas. Czyli to jest produkt, który będzie współpracował bardzo dobrze z benzyną,
z dieslem, czyli ropą i z każdym innym rodzajem paliw płynnych typu LPG na przykład. And I said, all right, fine, let me try it first. Ja powiedziałem, OK, w porządku, pozwólcie mi to sprawdzić. So as an engineer, the first thing that I did was to conduct several testing to the products. Kochani, jako inżynier, pierwsze co musiałem zrobić, musiałem po prostu sam wykonać określone testy na produkcie. I took all the samples and I sent it to a laboratory in different universities in Mexico. Tak, czy ja zebrałem, słuchajcie, wszystkie, że tak powiem, sample, czyli produkty i wysłałem do różnych laboratoriów w Meksyku. In addition to that, I hired the most prestigious engineers with a combustion chamber acknowledgement. Tak, czyli ja po prostu miałem tą przyjemność niejako wynająć, opłacić absolutnie top inżynierów, top specjalistów branżowych. And myself, along with this group of engineers, we tested the product completely from top to bottom. I my żeśmy z tą grupą inżynierów autentycznie przetestowali ten produkt od, można powiedzieć, samego startu do samego spodu. All testing conducted were positive, all of them. All the testing was perfect. We did not have any problem at all, and it worked very well. No i można powiedzieć, te testy autentycznie wypadły zadziwiająco na tym etapie dobrze. Nie mieliśmy żadnych problemów z tym produktem i efekty, które się pojawiły, były bardzo zaskakujące i zadowalające. It was a very successful project at that time, 10 years ago. Czy już 10 lat temu to był ogromny sukces, można powiedzieć, związany z pokazaniem i w ogóle pojawieniem się tego produktu na rynku. Unfortunately, the compensation plan was not appropriate. Can you repeat, please? Yes. Unfortunately, the way that this company was paying our efforts was not suitable 10 years ago. I'm talking 10 years ago. Tak, czyli firma, która 10 lat temu starała się wprowadzić ten produkt, nie do końca miała adekwatny i dobry pomysł, można powiedzieć, pod kątem biznesowym, jak ten produkt wprowadzić na rynek. To purchase the product was very expensive. Big packages, $500, $700, up to $1,000 packages was practically impossible. Tak, czyli firma faktycznie przygotowywała duże pakiety tych produktów, duże pakiety tabletek, które kosztowały 500, 700, nawet po $1000. Even though with those challenges, it was a very productive business. Pomimo, że tak powiem, nie najlepszego podejścia biznesowego, to już wtedy był bardzo ciekawy i bardzo dużo przynoszący duże dochody biznes. I tested in all fields around with gas, with gasoline, with diesel, and I succeeded very well with this technology. Tak, czyli ja przeprowadzałem naprawdę ogromną liczbę testów na dieslu, na gazie typu LPG, czy też na benzynie i zbierałem z tego zakresu doświadczenia. 4 months ago, my dear friend Angel talked to me about Govi. 4 miesiące temu, nieco ponad 4 miesiące temu, Angel przyjechał do mnie i zaczęliśmy rozmawiać otwarcie na temat tworzącej się firmy Govi. And not because he's my friend, but again,
I started from scratch, from zero. I took the product and I tested the product 100%. Tak, czyli no, ja, słuchajcie, podjąłem decyzję, że chcę tutaj z tym tematem zacząć pomimo swoich doświadczeń od zera, czyli wziąłem produkt i powiedziałem, ja ten produkt muszę oczywiście wytestować. So what I'm going to do today, in addition of responding to many of the questions that I got from Angel, no i to, co dzisiaj oczywiście chcę zrobić, poza tym, że chcę odpowiedzieć na różnego typu pytania i wasze wątpliwości, które otrzymałem od Angela, I'm going to explain to all of you how the product works. tak, postaram się wam dojaśnić w pełni, jak dokładnie ten produkt działa. I have translated most of the documents which we will have in our Govee manual technical book pretty soon. Tak, czyli niedługo, słuchajcie, pojawi się instrukcja, można powiedzieć, techniczna dotycząca produktu i ja uczestniczyłem w tłumaczeniu większości tych dokumentów. I have experienced same situation that like most of the cases that you sent to Angel with regards fuel economy. I experienced the same. Tak, czyli wszystkie, że powiedział, wydarzenia, zdarzenia, wątpliwości, tam gdzie były informacje, że produkt nie zadziałał, kochani, ja większość tych przypadków miałem okazję już przerabiać. So I will be sharing with you how to conduct a good and efficient conditioning protocol. Can you repeat, please? Yes. So I'm going to share with our group how to make a good conditioning protocol. So how can I make sure that the product works? Yes or not? Tak, czyli tutaj, no, krótko mówiąc, przedstawi doktor Celaya, w jaki sposób najlepiej możemy, bym powiedział, przygotować się do poprawnej analizy, na ile dla nas zadziałał produkt. I'm just going to tell you an example, Thomas. Teraz podam wam jeden konkretny przykład. Let's suppose that I have a fuel economy of 4 kilometers per liter. Przypuśćmy, że mam taką ekonomię, że palę 4 litry na 100 kilometrów. And after using Govee, I went up from 4 kilometers per liter up to 5 kilometers per liter. No i przypuśćmy, że używając Govee zużycie wzrasta z 4 do 5 litrów. It is just 1 kilometer per liter more. Only one. A nie, przepraszam, czyli przejeżdżałem so I was making 4 liters per 100 kilometers or because I'm not catching the point. Okay, let me just explain to you. Mm-hmm. Once I get my vehicle, and let's suppose that I have 4 kilometers per liter. So I can travel 4 kilometers per liter. That's before Govee. And okay. Then I start using Govee, and then it went up from 4 kilometers per liter up to 5 kilometers per liter. Dobrze, jasne, czyli przyjmijmy takie założenie, że przed użyciem Govee byłem w stanie zrobić 4 km na 1 litrze. Po użyciu produktu katalizatora Govee robię 5 km na litrze. Yes. The difference is just 1 kilometer per liter. That's it. Różnica jest tylko 1 kilometr robię więcej na litrze. It is not possible to feel that measurement or that you can see it just right away. It is not possible. Tak, czyli to nie jest tak, że to możesz od ręki, że tak powiem, zobaczyć i od ręki odczuwać tego typu różnice. But indeed, it represents over 20% of fuel efficiency. Ale tak naprawdę to reprezentuje aż 20% efektywności. Wzrasta 20% efektywność ekonomiczna związana ze zmniejszeniem zużycia paliwa. Which in this case, from 4 kilometers per liter
going up to 5 kilometers per liter, it represents 25%. It's an example only. Tak, czyli jeżeli to dokładnie policzymy, to z 4 litrów zamiana na, z 4 kilometrów zamiana na 5 kilometrów, to tak naprawdę jest 25% różnicy. That is why I have been instructing all people how to get a perfect measurement before and after Gobi. Dlatego ja gdzieś bardzo mocno zacząłem się w tej chwili koncentrować na tym, żeby w sposób właściwy dokonać pomiaru zużycia paliwa, przejechanych kilometrów przed użyciem Gobi i po użyciu Gobi. I'm going to share screen to show you some of the technical information to let your people know. W tej chwili będę współdzielił ekran, żeby podzielić się z wami kilkoma technicznymi, istotnymi informacjami, które wy później możecie przekazać dalej. As you can see here on the screen, basically the Gobi catalyst modifies the carbon chain, which is naturally linear, and that goes from naturally linear to a branch chain fuel. Tak, czyli jak widzicie tutaj w standardzie jest napisane, że katalizator modyfikuje łańcuch węglowy, który w naturalny sposób jest całkowicie płaski. Po katalizatorze no, jego konstrukcja zmienia się na taką górzystą. This is the normal gasoline molecular structure here, and we can see here that we have in fuel gasoline, we have practically 8 molecules of carbon and 16 molecules of hydrogen, atoms of hydrogen. Tak, no czyli jak widzicie, tutaj mamy no, taką konstrukcję, można powiedzieć, oktanu benzyny, czyli mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 węgli i 16 wodorów. Tak? Czyli tak wygląda konstrukcja. That's right. So basically, this is what it happens, regular gasoline, the normal gasoline. What we do here on this picture is to have the main structure is 3 basically branches. 1, 2, and 3. 3 branches. Tak, czyli no w tej całej, można powiedzieć, strukturze właśnie paliwowej, w strukturze molekuły paliwowej mamy takie 3 odgałęzienia. This is what is happening, the regular gasoline here. So we have 3 groups or 3 branches, as they've been called, of the regular gasoline. So we can see the comparison here. Tak, czyli tutaj no, możemy, słuchajcie, obserwować różnice i sobie porównać różnice, jak to będzie wyglądało po Gobi. Now, let's take a look at Gobi. What it does here basically is this. Modifies the molecular structure of the gasoline with the isooctane. In other words, reassigns a new molecular structure, which is going to improve the preignition time, increasing this power of the engine by combusting all of it in one time. That's going to be hard. Let me just go over here. Let me just go over here. So basically, this is what it does. So let me just get here. Yeah. So what it does is this. As you can see on the picture above here, we have 3 groups. Okay? 3 Czyli groups. Jak widzicie tutaj regularna, można powiedzieć, cząsteczka oktanowa ma takie 3 odgałęzienia. So when we have Gobi mixed with the gasoline, this is what it happens here on the bottom. So from 3, we go up to 4. Tak, czyli ta molekuła, można powiedzieć, paliwowa dzieli się dzięki zastosowaniu katalizatora Gobi dokładnie w taki sposób, tak? Czyli jak widzicie, ma w tym momencie nie 3, a 4 odgałęzienia. So the difference is, Roberto, that there is no 3, there is 4 branches, right? That's right. Yes, that's right. Perfect. There are
four branches. They call branches. Let's call groups. Goes from 3 groups up to 4 groups. Czyli no, z 3, można powiedzieć, grup właśnie powstają 4 grupy wiązań tutaj tej cząsteczki paliwowej. I know it's kind of what he's talking about, but you will know that. But it is to me very important that all of us understand what's the concept, the regular gasoline with the Govi gasoline. Let's put it on that way. Tak, możecie sobie gdzieś tam wyobrażać, Boże, co ten gość tutaj chrzani, ale to jest bardzo ważne, żebyście mieli świadomość, czym różni się paliwo, można powiedzieć, standardowe od, nazwijmy to, paliwa Govi, tak, które ma inną strukturę. Now, when we have 3 branches, regular, 3 groups. Tak, czyli jeżeli mamy te 3 odgałęzienia, te 3 grupy właśnie strukturalne. One molecule, it's unstable. Let's have, for instance, this, my fingers here. This is the stabilization limits. Regular gasoline is out of range. It's unstable. Okej, czyli regularna, słuchajcie, cząsteczka paliwowa jest niestabilna. Ona po prostu, jeżeli tutaj mamy przestrzeń stabilności, to ona poza tą stabilnością będzie się poruszać. So what Govi does is that molecule that is unstable will become stable. Czyli ta molekuła paliwa, która wcześniej była niestabilna, dzięki Govi staje się stabilna i porusza się w tej przestrzeni. Let me show you here what's the technology behind that. So basically this is part of the organometallic technology here. And we can see here in 1973. Tak, słuchajcie, żebyście mieli pełną świadomość, o jakich technologiach my mówimy i o jakich zdobyczach naukowych, jakie zdobycze naukowe tu są wykorzystywane, to zwróćcie uwagę na nagrody, które zostały wręczane, szczególnie na tą nagrodę w 1973 roku. These scientists, Otto Fischer and Jeffrey Wilkinson, they proved back in 1973 how to stabilize that molecule, and they designed the sandwich compounds. So that's the sandwich compound that I was talking about. So from the petroleum, they got this with the organometallics, and that's why they got that molecule that was unstable to become stable. That was a Nobel Prize in Chemistry back in 1973. Tak, czyli właśnie w 1973 roku Jeffrey Wilkinson i Ernst Otto Fischer otrzymali Nagrodę Nobla właśnie za to, że dzięki zmianie molekularnej spowodowali, że cząsteczki paliwa, które są niestabilne, zaczęły poruszać się w tej stabilnej przestrzeni. That's the way these are the scientists that they accomplish this important discovery with the sandwich compounds. Tak, czyli jeżeli chodzi to jest określenie sandwich efekt, czy kumulacja takiego jakby sandwicha, to są właśnie ci panowie, którzy w 1973 roku otrzymali Nagrodę Nobla. After evaluating all of this information, I took Govi product and I went to different places in Mexico and South America to measure that and make sure that the product works fine. And that's what I did. No, po tych wszystkich, że tak powiem, całej zdobytej wiedzy, ja oczywiście poszedłem z produktem Govi do różnego typu instytucji, laboratoriów, instytucji właśnie niezależnych, aby sprawdzić skuteczność i jakość działania tego produktu.
one of the first tests that we conducted was we put fire directly into the tablet. Can you repeat, please? Yes, the first test that I conducted was to apply fire directly into the tablet, into the Govi tablet. That was the first test. Czyli jednym z pierwszych testów było, żeby tabletkę Govi poddać obróbce wysokiej temperatury, czyli poddać obróbce ognia. If the Govi tablet catches fire or gets some smoke, then the product is not positive, is not good, is a bad quality product. Tak, czyli w przypadku, jeżeli taką tabletkę poddaje się pod obróbkę ogniem i ona zaczyna się palić albo zaczyna z niej lecieć dym, no to praktycznie jest dyskwalifikacja, to nie jest dobry produkt. So we put fire to Govi and the product got perfectly melted, was diluted 100%. There was not smoke, there was not fire on it. Tak, czyli krótko mówiąc, poddając obróbce ogniowej i wysokiej temperaturze, tabletka całkowicie się rozpuściła, nie było tam żadnego dymu, ani na żadnym etapie się nie zapaliła. So Govi product is 100% safe and effective from that standpoint. Czyli z tego punktu widzenia w oparciu o to badanie wyszło, że tabletka Govi jest w pełni bezpieczna i efektywna. Those videos are going to be available in our platform pretty soon. They are editing the videos, putting information for all of the languages, but those videos are going to be available for all of you. Tak, czyli słuchajcie, wszelkie wideo dotyczące badań prowadzonych nad produktem, testów prowadzonych nad produktem będą dostępne i będą one dostępne w bardzo wielu językach. Na platformie, czyli w dashboardzie po prostu Govi. The second test that I did was to dissolve Govi with fuel, gasoline and diesel. Dissolve, what that means? To dilute. I put the tablet into gasoline and to measure the time to get the product 100% liquid. Dobrze, czyli drugim, że tak powiem, testem, który miałem okazję zrobić, to włożyć tabletkę do paliwa i ją całkowicie w tym paliwie rozpuścić. To był drugi test. Czy ona się całkowicie rozpuści? Give me just 1 second. I'm going to try to pull that file. I think I have it here. Give me just 1 second, please. 1 sekunda, już tutaj doktor szuka dokumentu, żeby nam to pokazać. Yes, I think I have it here. Yes, I have it. Myślę, że to mam tutaj. Okay, this is can you see my screen, Thomas? No, we cannot see. Please okay, let me share it. Here. Let me see if can you see yes, it now? Now, okay. Yes. So this is the first test that I conducted here. I will send you this report for you, so maybe you can translate it into both. But here we put the fire, and we did not have any presence of smoke or any kind of fire. This is the direct fire from the lighter. So we got the product 100% melted here or dissolved. Tak, czyli to jest, no może być zdjęcie z pierwszego testu, czyli poddanie próbie ogniowej tabletki, czyli tabletka się całkowicie rozpuściła sama, nie zapalając się i jednocześnie nie dając żadnego dymu. I się w 100% rozpuściła, roztopiła. So here, basically, I'm talking about the objective of this test, and if it catches fire or leaves residue, or it's again getting burned, so it's poor quality. So that was the purpose or the objective of that testing. And here we have the conclusions. Tak, czyli to był w zasadzie pierwszy test tak naprawdę, który bardzo był istotny w kontekście bezpieczeństwa produktu. Here, the conclusion was after applying directly to the Govi tablet, we did not have any fire burn or we did not leave any residue here. So it was concluded that the high quality
of our product. Tak, czyli potwierdzenie, że produkt jest bardzo wysokich standardów, był fakt, że faktycznie po teście ognia jedyne nastąpiło właśnie roztopienie się produktu bez żadnych efektów ubocznych w postaci zapalenia się czy dymu, który mógł pojawić się z tabletki. This is another testing that we conducted with our product. We took this product and put it into different kind of fuels, gasoline and diesel, and this is after the product has been dissolved. Tak, no i oczywiście również rozpuszczaliśmy tabletkę GOVI w benzynie i w dieslu, w paliwie typu diesel i jak widzicie taki kolor dokładnie ma czy benzyna, czy diesel w momencie, kiedy tabletka się rozpuści. So on the third picture, it's the gasoline with the melted, yes. with the melted Govita. With the melted product, yes. Yes, yes, okay. So the objective here, basically here, was just to make sure that our product dissolves or gets melted perfectly. That was the main reason of this testing here. Tak, czyli tutaj słuchajcie, chodziło o test i sprawdzenie, czy aby na pewno tabletka GOVI w 100% rozpuszcza się w benzynie, czy też w paliwie typu diesel. The conclusion is the dilution time of the GOVI tablet in gasoline and diesel was in the range of 11 minutes and 20 seconds. Tak, czyli całkowite rozpuszczenie tabletki nastąpiło dokładnie w 11 minut 20 sekund. Now, it's important to underline, to say that there are some small crystals that needs to get dissolved 100%. And that's why it took 11 minutes and 20 seconds just to make sure that the product is 100% dissolved or melted. Tak, czyli no, słuchajcie, tutaj trzeba pamiętać, że w momencie, kiedy tabletka GOVI się rozpuszcza, na pewnym etapie zostają takie malusieńkie kryształy, które też, żeby tabletka mogła dobrze zafunkcjonować, muszą się rozpuścić, w związku z czym to jest czas pełnego rozpuszczenia się tabletki 11 minut 20 sekund. We did not have any failures. All testing was 100% positive as well. Tak, czyli tutaj testy jak najbardziej przebiegły pozytywnie. Wszystkie tabletki rozpuszczane rozpuściły się w 100%. Now, the other testing here was this one here, was to measure or to evaluate possible particles or residuals of the product once GOVI is melted with the gasoline or diesel. This is the test number 3. Okay, so basically, Thomas, what we did here, let me just explain to you. Yeah. Once we had the product melted, we filter it completely just to make sure that we did not have any particles or residuals on the paper filter. Jasne, czyli tutaj no, przez taki właśnie filtr papierowy został przepuszczony, no można powiedzieć, produkt w postaci benzyny z rozpuszczoną tabletką, żeby sprawdzić, czy jakiś osad po prostu nie pozostaje na tym filtrze. For this test, I use diesel just to make sure, because of the density of the diesel, we wanted to make sure that the product dissolves 100% in the worst condition with this type of fuel. Tak, w tym przypadku używaliśmy paliwa typu diesel, ponieważ rozpuszczanie w dieslu jest trudniejsze ze względu na gęstość tego paliwa, dlatego na trudniejszych warunkach przeprowadzaliśmy właśnie test chusteczki. So we do not see any presence of particles, crystals, residuals, or anything that can be damaged or can potentially damage our vehicles. Czyli tutaj no, absolutnie nie pozostały żadne najdrobniejsze cząsteczki, kryształki, które moglibyśmy później no, postawić zarzut, że te kryształki zniszczyły silnik. Now, this is a special paper filter that it's being used on the hydrocarbons industry
just to make sure that it will not affect injectors, sensors, or any kind of filter. So it's a this is a special laboratory testing just to make sure that our product will not affect any components of the engine, in other words. Tak, czyli to jest, słuchajcie, absolutnie najwyższej jakości, najwyższej klasy używany, no można powiedzieć, filtr do tego, żeby sprawdzić tą zawartość, która może się osadzić na tym filtrze. Chodziło o to, żeby mieć pewność, że przy użyciu tabletek GOVI paliwo nie uszkodzi, nie wiem, jakichś wtrysków, nie uszkodzi jakichkolwiek elementów, komponentów silnika, na skutek czego, że nie rozpuściła się w 100% i zostały jakieś cząsteczki czy kryształy. All the conclusions for this testing was also 100% positive. Tak, i oczywiście przy tych testach mieliśmy tutaj też przy każdej próbie rezultat w 100% pozytywny. Yes, I have provided all of this testing report to Europe because of the TÜV, certification that we will get soon. Tak, ja oczywiście dostarczałem te testy, ponieważ część już was wie, część jeszcze nie wie, że jesteśmy w trakcie procedury otrzymania certyfikatu TÜV. To jest najwyższej jakości certyfikat niemiecki potwierdzający jakość produktu. Jeżeli wiesz, co to jest TÜV, daj 10 w komentarzu. Yes. Yeah. Okay. So here I'm talking about many, technical information, but was the same to get this gasoline distillation curve. So I'm explaining that in detail. It took me 3.5 months to really conduct all of this testing just with one particular reason, just to make sure that the product will not damage the vehicle, the engine, number one. Tak, number two, czyli pierwszym elementem w ogóle przygotowywania i 3,5 miesiąca intensywnych bardzo testów było upewnienie się, to był pierwszy powód, że tabletka GOVI w żadnym stopniu nie uszkodzi po prostu silnika w momencie, kiedy ją będziemy używać. Yes? So, in other words, I just wanted to make sure that our product is legitimately, it's a really a good product and will not cause any negative impact in any kind of engines, Tak, czy ja chciałem po prostu mieć od samego początku taką 100% pewność, że użycie produktu GOVI nie uszkodzi absolutnie żadnego typu silnika. I repeated same type of testing in Colombia. I repeated same testing in Ecuador. In all of these laboratories, which we conducted all of this testing, we got exactly same results. Our product works and it will not cause any negative effect in any kind of engines. Tak, czyli testy były prowadzone oczywiście w laboratorium w Meksyku, laboratorium w Brazylii i laboratorium w Boliwii i w żadnym oczywiście z tych laboratoriów nie pojawiły się najmniejsze zastrzeżenia, że produkt w jakimkolwiek stopniu może uszkodzić po prostu silnik. I will incorporate in our technical study how does it work with a gas, with a liquid petroleum gas, the regular gas for homes, I will share with LPG, you soon, right? Is this LPG? Yes, the gas, yes. Tak, czyli oczywiście też tutaj mamy cały zestaw testów, w jaki sposób oddziaływuje tabletka GOVI na substancje i paliwo gazowe typu LPG. Now, I'm going to share with you what I have done, what I have made in order to, before starting GOVI, how to measure our fuel economy.
Tak, i teraz słuchajcie, powiem wam króciutko, w jaki sposób, nim zaczniemy używać GOVI, sprawdzić sobie, jak wygląda ta ekonomia paliwowa w przypadku naszego pojazdu. I'm going to share screen again. Just a moment, please. Sure. Just a moment, I'm gonna just mute all. Sorry, doctor, you are muted. Can you unmute, please? Yeah. Okay, I'm here. now it's perfect. All right. Okay. This is what I have done in order to show our people how to really get the first measurement without GOVI. To zrobiłem, aby można było w łatwy sposób dokonać pierwszego pomiaru właściwej ekonomii paliwowej przed użyciem GOVI. You can do it several ways. This is not like the only way. You can do it several ways, but this is the most reliable way to really get the initial information. Czyli ty możesz zacząć je robić na różne sposoby, różnymi metodami, natomiast ta metoda proponowana przeze mnie jest bardzo dobra, niezawodna. The first thing that I recommend to everyone is not using GOVI, of course. Fill your tank if possible, 100%. Just fill the tank. Czyli jeżeli będziesz robił jakiekolwiek testy dla swojego samochodu, rób je absolutnie na pełnym baku paliwowym. This is a reading that I have from an odometer in Mexico, from a vehicle in Mexico. 143,424 kilometers. Tak, czyli no pierwsza rzecz, którą sprawdzam, to ile samochód po zatankowaniu do pełna i jeszcze będąc na stacji ma dokładnie, jaką ma liczbę przejechanych kilometrów. For this testing, we drove 326 kilometers. So if we have this number added to this number here, that's the end number. So 326, the total distance traveled. Tak, czyli tutaj w celem przeprowadzenia naszych testów prawidłowo przyjechaliśmy 326 km. Then, once I traveled this distance, I filled the tank again, and it got 40 additional liters. Tak, czyli po przejechaniu tej ilości kilometrów dotankowałem samochód do pełna, czyli so you tank 40 liters, right? No, that's right, 40. So I don't know, but basically this is what I did. So fill the tank 100%. I traveled 326 kilometers. Yeah. And then I filled the tank again and with 40 liters. Tak, czyli w tym momencie po przejechaniu takiego dystansu zatankowałem samochód znowu do pełna i w tym momencie wyszło mi średnie spalanie. So the gas mileage was 8.2, right? That is correct. That's the initial fuel efficiency. Let's put it on that way. Any names that you can name it. But basically, if you take the formula here, if you get the total distance, 326 divided by the 40 liters. So that's basically that we got here 8.2 kilometers per liter. Tak, czyli tutaj no, po prostu jeżeli to sobie wyliczymy, to łatwe wyliczenie dosyć nam wyjdzie, że no, liczba spalonych litrów na 100 km to jest 8,2. Nie, no to jest Tomku, liczba kilometrów, przepraszam, to jest ten odwrócony model, czyli efektywność, czyli ile na litrze przejedziesz kilometrów i ta ilość kilometrów przejechanych na litrze się zwiększy z użyciem GOVI w dalszej części. Okej, sorry, so I just mixed up. Tak, czyli jeszcze raz Mati powiedz, jakbyś mógł powtórzyć? To jest ilość kilometrów przejechanych na litrze. 8,2 km zostały przejechane na litrze przy tym pomiarze. Yes, okay, thank you, dzięki Mati. So, in other words, total distance divided by
the total, let me use, there is a change here. Let me use here. Here you go. Okay. So basically here, what we have here, I traveled 326 kilometers. And for that travel, I used 40 liters because started with a full tank. So our initial efficiency is 8.2 kilometers per liter. Tak, no czyli krótko mówiąc, jeszcze raz. Zatankowałem do pełna, przejechałem 326 km, po 326 km dotankowałem 40 litrów, czyli przejeżdżam według tej formuły 8,2 km na litrze. Yes. Right. Okay, so the first thing here is just to make sure I repeated, Thomas, this exercise 4 times, just to make sure that I took the proper average. Tak, i słuchajcie, i to jest bardzo ważne, żeby tego typu test na przykład zrobić sobie 4-krotnie, żeby znać, że tak powiem, skalę zjawiska i parametry, przy jakich zaczynamy, przy jakich startujemy. Now, let me pull some of the recommendations here that I have. Okay. Pozwólcie, że podzielę się z wami pewnymi rekomendacjami. This is what I'm recommending my people, all of my people, just to make sure that we will have very consistent readings. Tak, czyli tutaj bardzo ważne jest, żebyśmy mieli po prostu stałe, powtarzalne wnioski. So number 1 here, so make sure to take the odometer readings at least 3-4 times before starting the conditioning with Gobi. Tak, czyli warto jest 3-4 razy zrobić sobie tego typu pomiar, nim zaczniemy i wystartujemy z użyciem tabletek Gobi. Number 2, when starting the Gobi conditioning protocol, make sure you have same, number 1, weather conditions, the station in which you are going to be loading gasoline, same vehicle's load, charge, or weight, and same distance to travel. Tak, czyli w momencie, kiedy zaczynamy testowanie wymierne pracy samochodu i mierzymy zużycie paliwa, mając tabletki Gobi, to pamiętajmy, żeby zrobić to w tych samych warunkach pogodowych, przy tym samym, bym powiedział, paliwie, które tankujemy najlepiej pewnie na tej samej stacji i w tym momencie, żeby, bym powiedział, ciężar, czyż ładunek na samochodzie był dokładnie taki, jaki robiliśmy pomiar wcześniej i dokładnie ten sam dystans, jeżeli chcemy te badanie przeprowadzić dla siebie adekwatnie i skutecznie. This is important because Gobi is not just fuel economy. Can you repeat, please? Yes, this is very important because Gobi is not just fuel economy. So fuel economy is one of the benefits. We have also the engine longevity, and number 3, the toxic emission gases. That's the third one. Tak, pamiętajmy, że ekonomia paliwowa jest jednym z elementów i można powiedzieć atutów, korzyści, benefitów, jakie mamy używając tabletek Gobi, bo oprócz tego, że mamy korzyść wynikającą z obniżenia czy z wydłużenia liczby kilometrów, które przejeżdżamy na tej samej ilości paliwa, to na pewno wydłużamy żywotność silnika, to jest efekt numer 2 i efekt numer 3, oczywiście znacząco obniżamy toksyczność spalin, które wytwarza nasz samochód. The technical documentation says that it will be important for us to have, as part of the conditioning protocol, a total distance of 1,650 kilometers, which is equivalent to 4 tanks approximately. Czyli krótko mówiąc, żeby ukończyć, że tak powiem, wszelkie testy, wszelkie sprawdzenia,
warto przejechać te 1650 kilometrów, bo to jest uśredniona oczywiście wartość, to są mniej więcej 4 tankowania. During this travel time, during this 1,650 kilometers process, our readings can go up and can go down. Czyli podczas tego badania i podczas tych 1650 kilometrów nasze wyniki, które będziemy sczytywać, mogą być wyższe, mogą być niższe. That is why it's very important to allow the conditioning of the engine properly. Condition of the engine. Let me just explain. What I'm saying, conditioning is when you are treating your engine by using Gobi. That's a conditioning, that's a technical word, just to make sure that we will get all the carbonization removed from the engines. So that's the timing process, basically. Tak, no czyli krótko mówiąc, używając nawet tego Gobi niejako nie tyle co kwalifikacja, co jakość, warunki funkcjonowania tego silnika będą się poprawiały, no bo ten silnik w trakcie używania tabletek będzie dekarbonizowany, tak? Czyli będzie usuwany osad węglowy. Yes, but basically this carbon removal from the engine, that's what we call the conditioning process. That's why we will see readings up and down, up and down. It depends on the engine, indeed, the type of engine. Tak, czyli oczywiście te zmiany w pomiarach będziemy obserwowali ze względu na między innymi proces dekarbonizacji silnika i oczywiście w każdym silniku to może troszeczkę wyglądać inaczej. Once we complete the number 4 point here, the total distance travel, I strongly recommend to do a complete, car setup, which is, it's recommended to change oil, filters, spark plugs. That would be, great, because at that point, the motor, the engine has been treated with Gobi, or has been conditioning, or has been, the carbons has been removable from the engine. Tak, czyli to, co doktor tutaj zarekomendował, że po tym okresie testowym, czyli przejechaniu tych 4 baków, zaleca bardzo mocno wymianę filtrów, wymianę oleju, czyli właściwie zrobienia takiego dosyć pełnego przeglądu, ponieważ części węglowe zostały usunięte podczas tego procesu silnika, w związku z czym tutaj jak najbardziej tego typu serwis spowoduje, że nasz silnik będzie pracował zupełnie w innych warunkach i inaczej jakościowo. Now I have an engine that it's free of practically free of carbons. I have an engine that it's clean, let's put it on that way, and now I can have a very stable reading from now on. Tak, no i w tym momencie, jeżeli to uczynię, to mam, krótko mówiąc, zdekarbonizowany, czysty silnik i w tych warunkach będę mógł naprawdę niezwykle rzetelnie i konkretnie dokonywać kolejnych pomiarów zużycia paliwa, czyli dokonałem, jak to mówi tutaj Mateusz fachowo, bo on jest lepszy, kondycjonowania swojego silnika. Now, I go back again to the original table on the conditioning process, or now I want to start using Gobi here. Tak, no czyli pokażę tutaj ten cały właśnie proces przebiegu kondycjonowania silnika i w momencie, kiedy mierzę i analizuję użycie tabletek Gobi. Remember that during this process of measurement or conditioning, it's important just the recommendations, same distance, same everything, same everything. So then we can have and we can compare apples with apples,
And that's very, very important. Tak, no i podczas, słuchajcie, tego procesu, tych analiz naprawdę starajmy się stworzyć warunki jak najbardziej porównywalne, jeżeli chodzi o warunki pogodowe, obciążenie samochodu, rodzaj użytego paliwa, żebyśmy po prostu mogli porównać jabłka z jabłkami i gruszki z gruszkami, a nie inaczej. Now, this is without Gobi, of course. Now, Czyli this is with Gobi. Ten pierwszy pomiar był wykonany bez Gobi, drugi pomiar już jest wykonany z Gobi. Remember that I fill the tank here, once again. So I have now 143,750 kilometers. This reading goes here on this part of the table because I'm going to start now using Gobi. Tak, czyli zwróćcie uwagę, że samochód przejeżdżając u góry, w górnej części wiersza, 326 km zakończył z wynikiem 143 750, w związku z czym pomiar z tabletkami Gobi zaczynamy od wartości 143 750, tak jak skończyliśmy pierwszą część testu. I took same route, I took same vehicle, I took same gas station, I took same people inside the car, I took same everything for this part of the process. Tak, czyli słuchajcie, żeby ten proces przebiegał właściwie, ja wziąłem absolutnie ten sam samochód, praktycznie były te same warunki pogodowe, ta sama liczba ludzi w tym samochodzie, ta sama stacja benzynowa, ten sam typ benzyny został użyty do tego, żeby przeprowadzić dalsze testy. And in a few moments, you will see why I'm recommending this to you, because I have done this before with all people that has been asking me why they are not getting a fuel economy. And once they start doing this process, they'll see a different result. Tak, i ja o tym mówię, bo są osoby, że tak powiem, które już też mają swoje lata, krótko mówiąc, i które miały bardzo duże wątpliwości dotyczące skuteczności po prostu tabletek Gobi i miały wątpliwości, czy faktycznie ekonomia paliwowa, czyli ekonomia zużycia paliwa im się zmniejszyła. I tak naprawdę dopiero potwierdzenie pojawiło się, jak wykonali dokładnie te testy, które ja w tej chwili pokazuję. Okay. I have same distance, same odometer reading here, and I travel same distance again, 326 kilometers. And after that travel distance, just number 1, number 2, number 3, number 4, all of the tanking that we have done. So basically here, same distance, same everything here. Once I start filling the tank accepted only 32 liters, which is 10.2 kilometers per liter. So 2 more compared to the initial stage. Tak, czyli wykonałem dokładnie ten sam test. Przejechałem 326 km, zatrzymałem się na stacji i zatankowałem do pełna. Tym razem udało mi się wlać maksymalnie 32 litry, co oznacza, że na 1 litrze przejechałem 10,2 km, a nie 8,2, co oznacza 25% różnicy. Now, looking at the numbers, this is an example that I have here. Let's suppose that we have a vehicle with 4 kilometers per liter, and it went up to 4.6, so 0.6 kilometer per liter. So that difference, that 0.6 kilometers per liter compared to 4, that represents 15%, for instance. If we go up to, 4.8, that goes up to 20%. This is invisible, Thomas. This is practically invisible unless you have the readings and the measurements properly conducted. Tak, no czyli tutaj bardzo fajnie to pokazuje właśnie dr Salaja, że w momencie, kiedy mamy samochód, który powiedziałbym na litrze przejeżdża 4 km, po użyciu nawet Gobi przejeżdża 4,6 czy 4,8, no to dla oka nie jest zauważalne wprost, natomiast w momencie, kiedy dokonamy konkretnych pomiarów, kochani, to oznacza 20% różnicy. Bardzo duża różnica. Of course, all vehicles will have different readings because depends on how well you are maintaining your vehicle and your engines. So that's why we can have 2 exactly same vehicles,
but we can have a better performance with vehicle number 1 in lieu of vehicle number 2. Why? Because vehicle number 1 can be very efficient in terms of maintenance, filters, and everything. So that plays an important role. Tak, czyli to jest tak, że nawet niby teoretycznie identyczne samochody mogą mieć całkowicie inne wyniki na tabletkach GOVI, bo przyjmijmy, że samochód A był dużo lepiej utrzymany, tak? Tam właściciel dużo bardziej dbał o niego, wymieniał wszystkie filtry na czas, robił serwis na czas i okaże się, że krótko mówiąc, te wyniki w tego typu samochodzie mogą być dużo bardziej imponujące. I was in Ecuador last week, almost for 10 days, and basically I had this case in which I have 4 kilometers per liter and went up to 5 kilometers per liter. The person was saying that he did not see any improvement at all. And I told him, well, if you are not seeing any improvement, it's because we need just to make sure that we are taking all of these steps properly, because definitely you will see an improvement, even though it can be an improvement of, well, I can tell you in over 15 years, I have seen the less improvement. It's minimum of 12%. And that 12% is because the engine was maintained, the vehicle, very, very excessively well. And but in addition to that, we had the other benefits as well. Tak, czyli ja ostatnio miałem właśnie taki przypadek, gdzie byłem ponad 10 dni w Ekwadorze podczas eventu. Nie podczas eventu miałem osobę, przyszła do mnie i powiedziała, panie doktorze Zelaya, niestety ten produkt coś słabo mi działa, nie mam tutaj wyników. I dokładnie były to takie wyniki, jak tutaj doktor pokazuje, czyli osoba przyjeżdżała na jednej liczy 4 km, po głowie przyjeżdżała 5 i po prostu dla niej to nie było dostrzegalne. Bardzo ważną rzecz powiedział doktor, że w momencie, kiedy naprawdę ktoś niesamowicie dbał o silnik, wymieniał świece i tak dalej, robił serwis, to te wyniki, najniższy wynik, z jakim on się spotkał, to jest 12% różnicy. Przy sytuacji, kiedy ktoś naprawdę bardzo mocno dbał o po prostu swój samochód, o swój silnik, wtedy ten wynik jest po prostu mniejszy. Just one question, Roberto, if you don't mind, because so many people measure using the average of running kilometers per 100, how many they burn liters divided by 100 kilometers, right? Because there is a measurement in the car. Słuchajcie, pytam od razu doktora, że bardzo dużo ludzi, którzy testuje, sprawdza po prostu, robi taki pomiar, o ile zmienia mi się liczba średnio przejechanych kilometrów na 100 kilometrów. So is this measurements reliable or not very much? Pytam, czy to są takie... At the end of the day, Thomas, it doesn't matter. You can, divide it by 100 or any number that you want. Efficiency is efficiency, no matter what. How many miles or kilometers you will get per liter, that's a measurement. That's a universal measurement. So you can divide it, that's fine. You can adapt these, type of tables to the way that you are measuring. But at the end of the day, results is how many kilometers I'm getting for any kind of liters that I'm putting into my vehicle at the end of the day. Yeah, but what I am asking that the people who didn't get the result, most of them measure, okay, so without GOVI, I do, let's say, 8.3 liters per 100 kilometers, right? Because there is a typical measurement in every car in Europe. So how many kilometers you do average on 100 kilometers, right? And they say, I don't see any changes. It was 8.3, and after using GOVI, it's 8.3, right? So that's why I'm asking if this measurement's reliable or not. This is the first time that I'm seeing that kind of measurements, to be honest. I have not seen that type of ratio
divided by 100. I'm not saying that that is incorrect. I'm just saying that I have not seen that the way it's been, measured. Because other than that, the way that we measure is what's the distance that I'm traveling with the gasoline that I'm putting. Easy. I mean, no question for that. I mean, distance versus liters, that's key to know what's my proper efficiency. But again, I would like to understand a little bit more on the way of that measurement. But I'm not saying that that's wrong. What I'm saying is, let's make sure that we are taking proper steps just to assure that the numbers that we are getting are reliable. And it is important just to follow these recommendations to assure that we are comparing exactly same conditions A and B. If not, I'm in trouble of getting, incorrect measurements. I don't know if I can explain that. Jeśli będziesz mógł mi, Mati, tutaj pomóc w tłumaczeniu, ale ja zrozumiałem doktora w ten sposób, że tak naprawdę on z tego typu pomiarami się nie spotyka, czyli liczby przejechanych kilometrów średnio na 100 kilometrów, tak? Że oni tego typu pomiarów po prostu nie stosują. Nie wiem, czy on ich nie ma. Przepraszam, Tomek, w tamtym jakby stronie, ogólnie Ameryka Łacińska, Stany i tak dalej, bardzo powszechne właśnie jest ilość przejechanych mil na galonie. Czy to jest jakby odwrócenie. Natomiast doktor też mówił, że to jest nasz typ jakby pomiaru, litry na 100 kilometrów i tak naprawdę typ pomiaru nie ma znaczenia. Ten jego jest nieco łatwiejszy do jakby zweryfikowania, bo widzimy po przejechaniu dokładnie tej samej ilości kilometrów, dobijając do pełna, ile litrów weszło i wtedy ta oszczędność jest łatwiejsza jakby do pomiaru, natomiast my liczymy trochę dookoła, natomiast on mówi, że na koniec dnia to jakby nie ma znaczenia, jeżeli będziemy robić to właściwie w tych samych warunkach i będziemy dbać o te wszystkie okoliczności, żeby były te same. Super, dzięki. Yeah, so it was just the explanation. Let me show you something, because what we have in Europe, do you see my screen? Yes, I do. Robert, okay. So we measure the average different like in US. So we measure how many liters you use on average on 100 kilometers, right? Okay. So it's a bit different way of measuring, right? So here it's saying that this car has made 10.3 liters per 100 kilometers on average, right? Mm-hmm. So how people measure mostly in Poland, in Europe, so they look if these parameters are changing, right? So if they use Govi, let's say, right, 4 times, and they say, Thomas, I have 10.3, I have 10.5, I have more. So the product is not working. I don't see any results, any decrease of the number of liters per 100 kilometers. Okay? All right, fine. Anyways, that's correct. This is a reading, digital reading that we are getting on the 10.3 liters per 100 kilometers. Yes. I understand that very well. Anyways, just go back to the screen that you were showing me there, please. Okay. Let me explain. Kochani, bo to jest tak, że Ameryka, w ogóle USA plus Ameryka Łacińska czy Ameryka Południowa, oni mają zupełnie inny typ pomiaru, tak? Bo oni mierzą, tak jak doktor mówił, a ja się pomyliłem, tak, że oni mierzą, ile kilometrów przejeżdżasz na litrze, tak? To jest pomiar, który jest tam stosowany. W naszym przypadku my najczęściej stosujemy pomiar, ile potrzebujemy litrów średnio na 100 kilometrów, tak? To jest zupełnie inny pomiar i stąd mamy trochę inne spojrzenie i teraz dopiero żeśmy się w 100% z doktorem złapali. Yes, doctor? Yes, Thomas. Here in US also we have same type of digital information giving you the efficiency, not on this way, of course, but
but anyways, digital. This is the way, look at the total odometer reading here. That's what I'm referring here on the bottom. On the bottom of 10.3 liters per 100 kilometers, go to the bottom here. That's the odometer, the total distance. That's the way that I'm asking to take. 15539. Yes, 15539. Let's suppose that we have a total distance of 15539. That's the way that I'm asking you to take that reading, write it down, that reading, fill it up the tank completely, take how many liters you put there. So then let's compare what we are traveling against what we are putting on the tank, not just the digital reading. And I will go back to that soon. I want to explain to you that soon. But that's what I'm referring. Let's take rough numbers. Let's take distances. Let's take total readings on kilometers. So then we can take exactly what we are getting. And then we are going to understand on the digital version of the average. Tak, czyli jeszcze raz podkreśla tutaj dr Saraya, żeby właśnie nie brać, czy też nie zawierzać w 100% temu pomiarowi liczby litrów zużytych na 100 kilometrów, tylko zrobić pomiar w oparciu o całkowitą liczbę przejechanych kilometrów. Czyli to, co on pokazywał wcześniej, w ten sposób możemy tak naprawdę dokonać właściwego pomiaru i dokładnie przeliczyć, o ile użycie tabletki Govi zmieniło nam dystans przejechany przez nasz samochód. One of my customers here in US, he started seeing his digital reading going kind of crazy, like going sometimes very high and then drop it and then going up. And I said, realize that the sensors that are taking how it's being measured is because on the ratio of the air with the field that it's being changed, the molecular structure on the change. So sometimes the parameters that we have established on the computer for those type of readings, if they are used to have one gasoline with, I don't know, 87, 89, 90 octanes, whatever. So those are the kind of measures that they have with that type of gasoline. So that ratio between the gasoline and the air compared to Govi sometimes causes some discrepancies, some differences. Tak, czyli czasami, słuchajcie, uwarunkowania po prostu zewnętrzne też pokazują, bo miał tam osobę, która mówiła, że wyniki ciągle się wahają, raz więcej, raz mniej, są bardzo różne, czyli też uwarunkowania zewnętrzne mogą mieć właśnie tego typu. Przepraszam, że się wtrącę, Tomku. Doktor powiedział, że czasami, że to, co wyświetla tam automat, to jest tak naprawdę pomiar chwilowy i on się zmienia w zależności od tego, jaka jest kombinacja mieszanki powietrza i benzyny w komorze spalania i realnie tak naprawdę ta sonda to sczytuje i zaczyna po prostu wariować i często ludzie to generalnie obserwują i jakby to jest jakby nie daje prawdziwego obrazu zużycia, który jest. Ja miałem taką samą sytuację, że ktoś po wrzuceniu tabletki mówi, że to wyświetlanie kilometrów na 100 litrów na 100 kilometrów się zmieniało cały czas. I to on właśnie to samo powiedział, ponieważ zmienia się struktura i ten silnik, jakby ta sonda odczytująca realny pobór paliwa zaczyna wariować. Dlatego podkreśla, żeby bazować na dystansie i dać czas, kiedy to wszystko zacznie po prostu działać właściwie. Okay, dzięki. Yeah, so Matt is supporting me from a technical point of view, so he was translating very precisely what you said. Oh, great. Awesome. Yeah. Okay, very good. Now, it is strange. It is weird because I experienced that before, not 10 years ago, but yeah, 4 months ago, I started having those kind of difficulties in what we are putting in the tank with liters or gallons in this case with the distances traveled. So I went back to one of my mentors and I said, well, we are experiencing this. And he said, that's very common when we are, because the computer adjusts by itself this ratio of air compared to the gasoline against the gasoline that is treated
with Gobi. So it makes those adjustments. But in that process, in that adjustment process, it causes those controversies. So he said, well, just do what I'm asking you to do. Write down, initial kilometers, fill it up the tank, measure how many liters, take the readings, go for, just make sure that number one, it's completely done, just to make sure what's your current or your actual efficiency without Gobi. And then go step by step with Gobi and make sure to accomplish 4 tanks or 1,650 kilometers. And then we can compare and see that once you finish that process, then at that point, just remove the cable, battery cable, the red one, the positive, remove it for 10 minutes, just plug it in again and make sure that the computer will make a readjustment. Now the computer says, okay, I'm fresh now and I'm ready to get a new, a structure, molecular structure in the gasoline, good ratio, clean motor. That's why I'm recommending that oil change and all of the filters and all the stuff. So then we can start from scratch in a very consistent way. That's been the recommendation, Thomas. Tak, czyli kochani, bardzo mocna rekomendacja, która tutaj płynie ze strony doktora, żeby faktycznie bardzo dokładnie zrobić ten pomiar, tak jak on prosił, że w tym momencie mamy po prostu adekwatną wiedzę i konkretne informacje. I jeżeli chcemy też później, żeby komputer dawał nam konkretne dane, to też jest rekomendacja resetu, chociażby przez to, że odepniemy akumulator, tak, czyli tak naprawdę w ten sposób możemy zrobić po prostu reset komputera i mieć pełniejszą wiedzę. Jeśli coś się pominąłem, Mati to uzupełni. No, o odpinaniu komputera to doktor nie mówił, ale zaleca się jakby wymiana serwisu, całą tą wymianę serwisu filtrowego, żeby po prostu w maksymalnie komfortowych warunkach ten silnik mógł się dopiasować, odnaleźć jakby tą wartość mieszanki Gobi, zmienić te swoje ustawienia i wtedy pokazać tą prawdziwą efektywność działania. Zapytaj jeszcze o ten reset akumulatora generalnie, bo ja tego nie wyłapałem, a może to jest jakby też punkt, który my pomijamy. So you are recommending to make the reset of the car computer by disconnecting battery in the car, or? That's what I have done with all of the cases that the efficiency was not stable. But before doing that, I recommend the initial steps. Make sure to get the initial numbers. What's the economy fuel that you have? Make sure to have the same conditions, storing, which is everything the same, just to make sure that we have reliable and confident numbers. The second step is with Gobi, just write down the kilometers that you have, how many liters you are getting, and following that steps and complete 4 tanks or 1,650 kilometers, which is recommended because at that point, it is what the technical specs for the product calls out to be a complete conditioning or complete removing the carbon deposits from the engine. At that point, we will have a good scenario and we will have a very reliable readings or measurements. If at that point still is not, it's still going up and down, that is not stable, the numbers, what I have done personally, I have removed the cable battery, the positive, the red one, and wait for 10, 15 minutes and then put it back again, just to make sure that that computer has been established. Now, how many times I have done that? Not resetting the computer. No, I'm just removing the cable from the battery, which is different. So by doing that and putting that back again 15 minutes later, that's where I get a proper stabilization on the system. However, I have done that only 3 times, and the 3 times has been very successful. But that's what I have been recommending because it is sometimes very difficult to go and see
15 or 10% or 20% improvement in distance, in efficiency, in fuel economy. After doing that, I repeated this at least 15 times in my trips to Mexico and Ecuador, and all of them looking at the results, doing that step by step, they saw that improvement, Thomas. Tak, długi zaś wywód, tak jeszcze raz doktor podkreśla, żeby te, można powiedzieć, badania wewnętrzne, tak, w ramach swojego samochodu przeprowadzić według tej formuły, którą on tutaj przedstawił, której on powiedział, żeby mieć też później adekwatne, można powiedzieć, wartości dotyczące tego, w jaki sposób nasz komputer pokładowy działa, to faktycznie powiedział, że czerwony kabelek odpina od po prostu akumulatora na 15 minut i w tym momencie następuje reset i następuje dużo lepsze dostosowanie się po prostu komputera pokładowego i danych, które mamy, że tak powiem, w naszym samochodzie do rzeczywistej sytuacji, w jakiej po prostu to auto się znajduje i ile pali kilometrów przy użyciu tabletki Govi. Now, on the other side, I saw some of the questions about damaging spark plugs or damaging any other kind of engine components. That is not possible by using our product, Govi, because we are not causing any change on the components. The only change is on the molecular structure of the fuel. In other words, none of the combustion chamber engines will have a negative impact by adding a better gasoline or a better diesel. So there is no way, technically speaking, to get a negative result. It's important just to understand that the shelf life or the duration time for the engine components also has a period of time that can be damaged, but not by putting a better fuel quality, either gasoline or diesel. So there is no way to change that because the combustion chamber has been designed to really accept a better quality in gasoline or in diesel. Tak, czyli słuchajcie, bardzo prosta sprawa, tutaj też doktor miał wiele zapytań, takich właśnie wątpliwości pojawiających się, czy przypadkowo tabletki Govi nie uszkodzą faktycznie silnika, komponentów silnika, elementów tych właśnie dotyczących tam, gdzie to paliwo jest potrzebne, jest wykorzystywane w procesie, krótko mówiąc, używania samochodu. On mówi, nie ma takiej najmniejszej możliwości. Wyobraź sobie, w jaki sposób miałaby zostać uszkodzony, nie wiem, silnik, komponenty silnika, tylko dlatego, że został zastosowany w lepszej jakości paliwo, tak? W postaci lepszej benzyny czy lepszego diesla. Nie ma takiej możliwości, to jest jedyne, co czyni Govi, czyli zmienia strukturę molekularną, czyniąc po prostu paliwo, na którym jeździ samochód, lepszym, czystszym, bardziej efektywnym. Tak to wygląda od strony technicznej. So maybe Roberto, we can take a few questions from the audience. Pytam, czy możemy jakieś pytania. Kochani, czy macie jakieś pytania? Myślę, że bardzo tutaj obszerny przestrzeń wyjaśnień. Nie wykluczam, że jeszcze raz w najbliższym czasie Roberto zaprosimy już tylko na sesję pytań i odpowiedzi, bo ja już lekko bym powiedział, mi się mózg lasuje. Dzięki, Mateusz, że jesteś, bo jest tutaj niełatwa sprawa, żeby to wszystko przetłumaczyć. Yes, so we have a question from Iwona. Okej, możemy może odmutować Iwonę, tak? Bo Iwona, tylko proszę Iwona, używaj polskiego, także, bo Iwona mówi też po hiszpańsku, ale to żebyśmy też jakby rozumieli, bo może dogadaliby się z doktorem, natomiast lepiej jak będziesz używała polskiego, także cię odmutuję. Możesz się odmutować, Iwona. Okej, już nie wiem czy... Iwona is speaking Spanish, but she's gonna speak Polish to do the translation, okay? All right, that's fine. Hola, doctor Roberto, encantada de conocerte. Moje pytanie jest następujące. Dla jakich krajów firma zrobiła ubezpieczenie? Te ubezpieczenie $2 miliony czy coś takiego.
Bo tutaj w Hiszpanii mnie pytają o to ubezpieczenie. Yeah, so Roberto, the question is, for which countries the company and the producer got the insurance for $2 million for every case related to the car? I'm going to, just came back from my trip last night. Let me just go back to Lance and Angel. But as far as I know, it's going to be applicable to any country out of the United States and its territories. So if it's Hawaii, Puerto Rico, United States, I think it's those are the ones that are under the US influence. Out of that, that's going to be applicable for the rest of the world. That's what I was told. So the insurance works for the whole world, right? What was that? The insurance works for the whole world. Yes, with the exception of the US territories. Tak, czyli słuchajcie, to ubezpieczenie, odpowiadając Iwanie na pytanie, obowiązuje we wszystkich krajach poza Stanami Zjednoczonymi, gdzie domyślam się jest inny typ ubezpieczenia. So, Roberto, would it be a chance to get a paper confirming that insurance? Zapytałem, czy jest szansa na dokument potwierdzający ubezpieczenie na te 2 miliony. This is what happened, Thomas, just to let you know. It took some priorities first, and the first priority was to get the the EPA approval. That was #1 priority for us, which it took us a short of time, but we got it. It was also very expensive, but we did it. So that was #1. In parallel, we were measuring in universities and different external laboratories. That was priority #2, just to make sure that we were in consistency with the quality of our product, which is part of the analysis that I just presented to you. And priority #3 is the TÜV authorization, which is, I think we're pretty close of getting that. If it's, I'm gonna have a meeting, I think next week, just to make sure the status of that. However, a month ago or 1 month and a half ago, I talked to Lance and the insurance was verbally approved. I don't know where do we stand with that at this point, but just to let you know, that's on the main order or priorities, that's #4. But the 3 most important, we have accomplished 2, which is EPA, and then the testing, third-party testing, and we are going for the 3rd one, which is the TÜV, tough. And then I think we're going to jump into the insurance. I'm pretty positive that we will get it by end of year probably, but I will let you know that because I'll have a meeting with the senior staff earlier next week. Tak, kochani, czyli pamiętając tutaj o priorytetach, to wygląda w ten sposób, że priorytetem firmy było zapewnienie i w ogóle otrzymanie certyfikatu EPA, który dzisiaj już mamy. Drugim bardzo istotnym były badania przeprowadzone przez laboratoria, uniwersytety niezależne, badania właśnie dotyczące naszego produktu. 3. etapem jest uzyskanie certyfikatu TÜV. 4. etapem jest oczywiście załatwienie wszystkich formalności i dokumentacji, czy też ujawnienie, pokazanie wszystkich dokumentacji dotyczących ubezpieczenia. Także te wszystkie kroki jak najbardziej będą wykonane. So the third party tests, when they're going to be available in our dashboard? I provided all the information to Justin. I think they are I provided in Spanish and in English, and I think they will be available probably next week already, because I just completed the other one from Ecuador, and which I'm going to submit it again. Just completed. I'm just waiting for the last letter response from our engineer technician. And as soon as I get it, I translate it into English, and then I submit it to Govi for the dashboard. So I think we're process. Czyli, kochani, z dużym prawdopodobieństwem wszelkie badania, o których doktor mówił, w języku angielskim i hiszpańskim pojawią się w naszym dashboardzie prawdopodobnie, uwaga, w przyszłym tygodniu, gdzie oczywiście dokonamy tutaj wszelkich starań, żeby również pojawiły się w języku polskim. There is one personal question, Mr. Dr. Robert, if you don't mind answering. So the person is asking that you are well known as a person related to
nutrition market, right? What is written on your LinkedIn. So what is your connection to gasoline and oil market? If you are well known as a wellness and nutrition specialist. Indeed, my strong experience is as I'm a mechanical engineer, by the way. I am a mechanical engineer. Ja jestem inżynierem mechanikiem. And I'm also an industrial engineer. Industrial. Yes. Czyli jestem takim inżynierem, inżynierem przemysłowym. Jestem inżynierem przemysłowym, bo zapytałem Roberto, dlaczego są osoby, czy też dlaczego na LinkedIn jest on prezentowany jako specjalista od, można powiedzieć, zdrowia, prawda, i suplementacji, a jakie są jego papiery, krótko mówiąc, na to, żeby mówić na temat paliwa. Znaczy, może sekundeczkę, bo może życiorys pana Roberto był już znany i tam jest całe nagranie o tym 40-minutowe, gdzie on się przedstawia, jakie kończył fakultety, co, kiedy, jak, gdzie, dlaczego. I to jest na pierwszym wywiadzie i Robert to bardzo fajnie tłumaczył, więc może tą osobę odeślimy do tamtego nagrania, ale przejdźmy straight to the point na temat generalnie działania produktu. Okay. So Mati just adding that there is a full explanation, I think, which you've done in a 40 minutes other webinar about your background and your history. So we're going to ask the person who has asked that question to go to that webinar. Okay. Yeah, just by finishing that, let you know, my background is 25 years of experience on the metal mechanic industry, which is my background indeed. Tak, czyli tak naprawdę doświadczenia 25 lat jako inżynier właśnie w przestrzeni tej organometalicznej, w przestrzeni metalicznej. Także tutaj ma doktor bardzo bogate i duże doświadczenie. Czy mamy jeszcze kogoś, kto się zgłaszał? Ktoś się zgłaszał, ale już się przestał zgłaszać, chyba zrezygnował. So I'm just looking for the people who want to... Kochani, czy ktoś chce jeszcze o coś zapytać? Bo to ostatnie pytanie byśmy wzięli. Ale jaki metan? Bo nie wiem, czy może ktoś przeczytać pytanie, proszę, bo kochani, ja nie daję rady. Czat, obsługa wszystkiego. Nie jestem w stanie z czatu sczytać, jak ktoś może mi pomóc. Mogę prosić o mikrofon. A kto prosi? Paulina. Paulina chce mikrofon? Proszę. Paulina, masz mikrofon? Jestem, tak? Tak, jesteś. Ja chciałam zapytać, czy istnieją na przykład jakieś warunki, na przykład starego samochodu, które mogą wpływać na to, że spalanie będzie niskie albo mało będzie jakby znaczące? Yeah, so the question is there any special condition for the old car where the results gonna be not seen or not effective when people are gonna start using Govi in an old car? Indeed, it works better with old vehicles, with old cars, because motors from 15 years or 20 years ago were totally inefficient, or were most inefficient way compared to the ones that we have now. In the past, we had motors with carburetor, which is a very ineffective and high fuel consumption systems. So it works pretty well. There is no special condition because we are not changing anything. What we are doing is just improving the quality of the gasoline. That's the only way that we are doing. And as results, particularly my experience, I have seen a very positive result with all vehicles, especially with carburetors, instead of the fuel injection. And improvement, it's really very, very positive. Tak, to czyli odpowiedź, Paulina, jest taka, że generalnie im starszy samochód, tym warunki, tym, że tak powiem, lepsze powinny się pojawiać wyniki, ponieważ szczególnie tutaj
no pamiętajmy, że to, co czyni tabletka GOVI, to zmienia strukturę molekularną paliwa, czyli to wyższa jakość paliwa powinna bardzo posłużyć takiemu właśnie silnikowi. Także no, doktor mówi, raczej kwestia jeszcze raz zrobienia właściwego pomiaru i sprawdzenia, bo no, powinny naprawdę być tutaj fajne, spektakularne po prostu wyniki na tym, nie? Yeah, there was a question, what if someone going to use more tabs for a tank? Czyli pytam, a co jeżeli ktoś używa więcej tabletek na bak paliwa? So will it work better? Will faster? Will it? What might happen if someone gonna use, let's say, 5 tabs for one tank? There is no need to do that because we are just losing money. I mean, we are wasting money for nothing. Not because I'm putting 3 tablets, 4 tablets, 5 tablets, I'm gonna get a better improvement. No, it doesn't work like that. It is recommended what is technically recommended, and that's it. We don't need to use more product because we are, throwing money away, in other words. Tak, czyli generalnie przedawkować się z tego, co ja zrozumiałem. So there is no side effects of taking too much tabs. No side effects, but it's just a waste of money, right? Yes, that's right. I'm always using a very simple example, and I'm sorry for this example, but I think it's appropriate. It's when you are taking a shower, you can take put some shampoo in your head, yeah, or you can take 1 liter of the shampoo for your hair. I mean, there is nothing negative. No, the only negative is the money that we are losing because it's going to be the same effect with 1, piece of the shampoo in compared with 1 liter of shampoo. Tak, kochanie, czyli nie ma żadnych efektów ubocznych, negatywnych, jeżeli włożymy 5 tabletek do baku, po prostu doktor mówi, stracicie pieniądze, tak? Bez sensu, nie ma sensu najmniejszego. To jest podobnie jak zamiast troszeczkę naleć szamponu i nałożyć na włosy, wylewałbyś litr szamponu do jednego mycia. No nie ma to najmniejszego po prostu sensu. That's why, Thomas, I wanted to make sure, and I spoke very slowly, showing you all of the testing conducted, just to make sure that we understand as distributors, we clearly understand that the product will not cause any negative effect at all. 100% no negative impact. Tak, czyli słuchajcie, to, o co jeszcze raz podkreśla doktor, że tutaj nie ma najmniejszej możliwości negatywnego efektu, który się może pojawić po prostu przy paliwie. Okay, so we have Ewa. Ewa, może się odmutować? Tak, dziękuję bardzo. Pytanie jest właśnie, czy tabletki działają także z metanem, bo tutaj nawet też inna pani zadała pytanie, że jest z Włoch i tutaj jest dużo samochodów na metan i ma pytanie, czy tabletki także działają z tym gazem. Yes, so the question is, will the tab works with methane gas? Because in Italy, there are a lot of cars using methane gas. Yes. Yes. The answer is yes. GOVI works with any type of hydrocarbon fuel. Any type of hydrocarbon fuel. Methanol gas is a hydrocarbon fuel, so it works fine. Kerosene, diesel, gasoline, propane, gas LP, butane gas, works fine. Tak, czyli każda, że tak powiem, każde paliwo węglowodorowe, dziękuję, tak, to jak najbardziej będzie super po prostu produkt funkcjonować, będzie świetnie działać, nie? Dobra, kogo jeszcze mamy? O moment, Artur. Artur, możesz się odmutować. Dziękuję, Tomku, teraz już mogłem, wcześniej próbowałem, nie dało rady, ale teraz mnie odmutowałeś. Słuchajcie, ja tak przysłuchuję się tym pytaniom wszelkim, które padły i nasunęła mi pytanie Paulina odnośnie tych starszych pojazdów, ponieważ ja na jednym takim swoim pojeździe, bo mam ich kilka, testowałem i u mnie wychodzi około 30%, więc uważam, że wynik jest fajny, z tym, że to jest pojazd z automatyczną skrzynią biegów,
starej konstrukcji, czyli skrzynią biegów hydrauliczną i ja zauważyłem również poprawę działania tejże przekładni. Z moich doświadczeń i obserwacji wynika, że to może mieć związek z poprawą jakby ciśnienia w skrzyni korbowej. Jakby mógł doktor coś powiedzieć na ten temat, potwierdzić, zaprzeczyć ewentualnie, to byłbym chętny coś takiego usłyszeć. Jaki to może mieć wpływ na poprawę działania tych właśnie przekładni automatycznych? Mam tu na myśli te hydrauliczne, nazwijmy to sobie starego typu. Z drugą częścią pytania sobie, because Arthur is using the tops in different cars, so the older the car is, he got better results. So on an old car, he got even 30% of increase of efficiency, right? But he was asking, would the top help? And it was extremely technical question. I don't know how to. Mati, czy możesz pomóc? Because it was a question about would it help because he got automatic gear, and in the gear there is some components which where the top might help, right? So myślę, że na skrzynię biegów nie ma to żadnego przełożenia ale nie wiem, jak to generalnie nie zrozumiałem tego. Is there any support for the, let's say, gear construction, the top, or nothing is happening in that area? No. Let me just clarify this. This very, very direct. Govee tablets only work in the combustion chamber. Tak, tabletki działają tylko w komorze spalania silnika. Oh, yeah. Perfect. So Govee tablet works only at the combustion chamber level. That's what it does. And what it does, it burns the fuel properly, mostly up to very close to 100%. That's the only way that it works. Now, I have seen situations with vehicles that are getting some inefficiencies because they are having some failures on the transmission or stuff like that. There was one case in which one vehicle gets some damage in the motor, but not because of the tablet. Realize that our tablet there is no relation of the tablet with the engine components on the inside, neither with the transmission. If it's standard, if it's automatic, not at all. As a matter of fact, what Govee does, it creates a catalytic cover, a catalytic surface inside of the components of the motor. So that's what it does indeed, to help on lubricity. Lubricity is a different terminology for lubrication. Lubricity helps to avoid the rubbing of the metals inside of the motor, but nothing to do with the transmission. Okiełznać doktora jest bardzo ciężko w tych wywodach, natomiast to, co powiedział w skrócie, odnosi się tylko do tego, że tabletki działają wyłącznie w komorze spalania silnika i tylko zwiększają efektywność tego procesu i nie mają wpływu na żadne inne komponenty silnika i tak dalej. I wiadomo, że silnik może ulec jakimś jakby uszkodzeniom natury takiej, że kończy się jego żywotność, natomiast to nie jest jakikolwiek powód jakby lepszej efektywności spalania, które jest praktycznie całkowite i to jest to, co dokładnie powiedział w długim wywodzie. Yeah. Dzięki, Mati. Yeah, thanks. So, yeah, I think because right now we are around 2 hours. Yeah, there was one question because there was a promise, I think, from you that you're going to get to Polish community the movie, how to use the tap when it comes to LPG, right? Or other gas.
is there any chance to get the movie how to implement, let's say, the tub when it's when you need to tank gas? Yeah, right. I'm sorry for not providing that. What happened, when we started this testing was with a prototype tablet, which I don't have the repeated that test with the final tablet, but let me just try to share with you here some of the examples. Let me see, where is that file? Let's see here. Get it. I'm trying to pull that video. It's not that one. Okay, let's see here if I can share that. Give me just 1 second here. Let me just close many of the files that I have. Give me just 1 second, please. Yeah. Poprosiłem doktora, bo kiedyś dał taką właśnie obietnicę, że da nam wideo, które ułatwi każdemu, jeżeli ktoś ma instalację gazową, zastosowanie tabletki, także doktor szuka yeah, so maybe you can send me a bit later. I'm gonna send to whole community. Okay. Może zadajmy jeszcze to pytanie na temat tirów, bo ono też się tutaj, i samochodów ciężarowych, bo się kilka razy pojawiało. No to wrzucaj, Mati, wrzucaj. Co z ciężarówkami? What's about the huge... mamy film, dobrze. That's perfect. Let me see here. Let me see if I can reproduce this video here. But this is the example. This is for a cylinder, which is close to 1,000, liters or kilograms of the gas LP. And this is that we are putting here the part of the tablet inside. And then by putting the nozzle with the gas goes inside of the tank. You'll hear some noises there. That's where the tablet is just trying to get inside of the valve here. And then the tablet gets inside of the tank. And once we have in the tank, then it gets also as well completely melted with the regular gas. Now those are the kind of videos, and I try to replicate that in Peru and in Ecuador. But unfortunately, the bulbs that they have like a needle bulb, which is one needle inside of the bulb. So there is no way to place the tablet in that kind of bulbs. So that's the issue right now. So I redesigned a component system that is going to be adapted to the bulb. So then we can have, when we are getting the gas out of the tank, it's gonna pass through this mechanism and gets treated through Govee through the feature that we are adding. Okay. Wow. Mati? No, to był film instruktażowy, jak to dodawać, i jest pewność, że również tabletka zostanie całkowicie rozpuszczona w zbiorniku gazowym. My mamy kilka osób, które już to skutecznie robią w Polsce. Poszukajcie na grupie produktowej, bo tak naprawdę ten sposób niewiele się różni od tego, co tutaj jest robione. Przepraszam za odgłosy moje w tle. Tomku, może zakończyć tymi pytaniami na temat tirów, bo to jest bardzo istotna, myślę, kwestia dla wielu osób tutaj. But if you have a bulb in which you can place the tablet inside and then to put the gas with pressure, easy, you can use it with no problem. Czyli można albo bezpośrednio tą tabletkę położyć, albo można wykorzystać taką przedłużkę, tak jak tutaj mamy kolegę Krzysztofa, który taką przedłużkę dokręcał jako przejściówka do instalacji gazowej, wsadzał do tej przedłużki tą ćwiartkę tabletki i przypinał pistolet i też dało radę to bezproblemowo zrobić. Więc tego typu firmy już są i są osoby, które skutecznie do gazu również to stosują. Okay, doctor, maybe last one question regarding the trucks. What about the trucks and cars that have tanks over 300 liters? The first question, and the second, will we have a liquid version of the product, and when? Because this is one of the most common question from people using Govee.
Well, we can use Gobi with those type of 300 or 400 liters with no problem. That's, I think, that's the fifth priority that we have in our list that we will go over, earlier next week, and I'm gonna see that. But for now, we can. That's why I completed the testing with Gobi, just to make sure that we can. How long it's gonna take to dissolve the tablet with diesel, so we can use that. We have tested diesel with very positive results as well. So now, is there any other better way to do it? Yes, definitely. But that's on the priority, terms. Okay, I think we have more than 2 hours. Thank you so much, Doctor, for being with us. So, is there any chance, because I think that there are some people who were not able to ask the questions, and I think we are all getting a bit tired, especially you. So would it be a chance maybe next week just to make a Q&A session, just for a Q&A, 1 hour of Q&A? If we can arrange a good timing, that would be perfect, okay? Oh, no, absolutely. Count on me at any time. And I'm sorry, because it took me, like one of your friends said, 14 times of my resume in my life. But it is important to understand, because when you are going to do this business, it is important to understand what the product does. How does it work? What's the technology behind the scenes? And how I'm gonna start measuring again. I did that already in South America. And since they started doing the way I'm asking them or recommending them to measure it, the complete story has changed totally. But yes, let's do it for next week. Questions, and that's it. Bardzo istotnym elementem tutaj dla doktora jest to, żeby faktycznie, żebyście mieli pewność i mieli spokój w głowie, że faktycznie produkt bardzo fajnie działa, jest skuteczny, w związku z czym on bardzo, bardzo, bardzo prosi, żebyście te testy zrobili i zarekomendowali testy w sposób, który on pokazał. W momencie, kiedy to zostanie zrobione, może być wydarzenie bardzo podobne jak w Ameryce, jak w Afryce, gdzie po prostu wyniki się totalnie pozmieniały i nastawienie w ogóle do produktu się zmieniło. Kochani, w przyszłym tygodniu poszukamy dogodnego terminu, zrobimy godzinną sesję tylko pytań i odpowiedzi. Yes, so what I'm saying, thank you so much, Roberto, for today. It was a great pleasure having you here on the call. So we're going to find a proper timing next week just to make the Q&A session. Question. Would it be Tuesday okay for you? If it's Tuesday okay for you, like 8 p.m. our time, it's -8, 20 minus 8, 12 p.m. my time. 12. Yeah, that's fine. Okay. That's perfect. That's lovely. Send me the invitation, Thomas, and I'm going to be more than happy to you are amazing. And you are amazing. Let's do this. Yeah. If your group have some questions, why don't I start sending you those questions so we can go over next meeting? Question by question, so then we can move faster and we can cover as much as possible. Tak, kochani, także wtorek, godzina 20, czysta sesja pytań i odpowiedzi jeszcze, jak będziecie mieli pytania, bo myślę, że dużo dzisiaj się wyjaśniło. Raz widzieliśmy doktora, dzisiaj po raz drugi, teraz trochę częściej się zobaczymy, bo już we wtorek zadamy pytania, będą odpowiedzi, także jeżeli kogoś się jeżeli kogoś tutaj, że tak powiem, nie wyczerpaliśmy i ktoś nie zadał pytań, to będzie to mógł zrobić po prostu w najbliższy wtorek o 20. Thank you so much, Roberto. It was a pleasure having you. Kochani, dziękujemy wam uprzejmie. Nagranie oczywiście wstawimy na grupę. Trzymajcie się, moi drodzy, wszystkiego dobrego. Cześć. Thank you to all Thank you. I really appreciate that. Thank you so much. Moi drodzy, jeszcze małe tutaj sprostowanie, bo wiele trolli wchodzi tutaj i robi jakieś bezsensowne komentarze, posługują się jakimiś linkami, scam alert czy różnego rodzaju tego typu stronami. Proszę zwróćcie uwagę tak naprawdę na poziom merytoryki i to, że czasami w jakichś beznadziejnych artykułach mówi się w ogóle mieszając właścicieli, zarzucając jakieś dziwne tego typu historie i te działania różnych trolli tylko i wyłącznie jakby psują nas przekaz. Także my wymyślimy taką
formułę, żebyśmy po prostu mogli się z wami komunikować i te wartościowe rzeczy dla osób zainteresowanych po prostu przekazali tak, żeby były rozwiane, a żeby reszta nie umęczyła się tak jak między innymi no wiele osób, które muszą te rzeczy czytać. Także bardzo, bardzo dziękujemy. Jeżeli będzie kwestia, żebyśmy zrobili Q&A na zasadzie, czy firma ma adres, czy Lens Konrad nie jest piramidziarzem i tak dalej, zrobimy Q&A i nie będzie takiego potrzeby, żeby oficjalnie zawracać gitarę Roberto, który jest świetnym tutaj ekspertem ze swojej branży i możemy dużą wiedzę od niego wyciągnąć, a nie zajmować się odbijaniem pierdół tego typu argumentów po prostu osób jego pokroju. Także przepraszamy za tych, którzy jakby tutaj nieco jakby im przekaz został zakłócony i raz jeszcze bardzo, bardzo dziękujemy. Roberto, my nie chcemy się migać, nie chcemy uciekać, bardzo chętnie się skonfrontujemy z tymi osobami, tylko może tak jakby face to face, a nie na zasadzie jakiejś zasłony dymnej XYZ albo Mietka, Edka, innego Stefana, który wchodził 20 razy z różnych linków i zadawał głupie pytania, zadawał jakiekolwiek historie, albo pani Tereski, która jest widocznie w innym biznesie, gdzie jest zwrot, jak produkt nie zadziała, firma to daje, a tutaj po prostu my chcemy konkretnie rozmawiać o sensie działania produktu i o tych rzeczach, które są dla nas najistotniejsze, bo to jest jakby clue tych spotkań. Także przepraszam, ale trochę się jakby podniosłem emocjonalnie, czytając to wszystko i próbując moderować tak, żeby was przekaz jakby był jak najbardziej wartościowy. Poprawimy się i będzie to jak najbardziej lepsze dla was. Pozdrawiamy. Thank you again. Bye bye. All the best. Just one. I have one question. One petition for you, Thomas, please. I would like to see some pictures, a clear definition pictures of the type of valves that you have for the gas tank. If you can send me those for Italy, from Poland, I strongly will appreciate that. So then I can take a look at the type of valve that you have. Doktor prosi o zdjęcia, czyste zdjęcia wlewów paliwowych, żeby zobaczył, jaka tam jest ta przejściówka, tak żebyśmy mogli mu przygotować i wysłać zarówno takie z Polski, jak i z Włoszech i on wtedy będzie mógł być lepiej zorientowany w naszych warunkach, jak mamy to stosować na przykład jako dodatek do CNG czy do LPG. All right. Thank you so much. Thank you. Bye. All right. Dziękujemy bardzo, dobranoc. Dziękujemy, dobranoc.